No i co? Tutaj mamy taki jakby kawałek łańcuszka plastikowy. Siemanko, w dzisiejszym filmiku pokażę Wam, tak jak widzieliście na przed chwilą rzutach, łańcuchy na koła w związku z wyjazdem. Dzisiaj mam publiczność, tutaj jest jedna publiczność, a tutaj jest druga publiczność. I będziemy z tą publicznością razem zajmowali się dzisiejszymi łańcuchami. No i tak, mamy takie łańcuchy. To jest, jak widzimy, firma Koenig. Te łańcuchy, ten model łańcuchów jest znany, czy był znany również pod nazwą Thule, pod marką Thule. To jest szwedzka marka. Tutaj ta marka Koenig brzmi, jakby była niemiecka, ale jeżeli dobrze mi się wydaje, dobrze pamiętam, to jest to firma włoska tak naprawdę. O dziwo. Mimo że nazwa nie wskazuje na to, żeby tak było. Kupiłem te łańcuchy jako używane. Natomiast są to nowe łańcuchy. Widzimy, tutaj są wszystkie gadżety do tego dołączone, jakieś zaślepeczki plastikowe, jakieś dodatkowe kawałki łańcucha czy oczka łańcucha. Wszystko jest nigdy nieużywane. I teraz dlaczego ja wybrałem akurat te łańcuchy tej marki, ten model? Oglądałem po prostu na internecie różne jakieś tam eksperymenty i postanowiłem, że wybiorę akurat ten model. Ten model łańcuchów na koła charakteryzuje się tym ciekawym, że ma tutaj taką gumę, która po zamontowaniu tego naciąga samoistnie te łańcuchy na kołach, dzięki czemu nie trzeba się zatrzymywać po zainstalowaniu. Oczywiście lepiej się zatrzymać i zobaczyć po przejechaniu kilku metrów, jak to się prezentuje na kole, czy jest to wszystko równo i tak jak ma być. Natomiast generalnie one mają za zadanie napinać się same i tutaj jest limitowana obsługa i limitowana trudność w zainstalowaniu tego na koła. W związku z tym, że mam samochód czteronapędowy, to takie zestawy będą mi potrzebne dwa. Warto jest zwrócić uwagę na tą etykietę, bo nie tylko te rozmiary, które są napisane na etykiecie, są obsługiwane, i to nawet jest napisane tutaj na tej małej naklejeczce. Warto się zapoznać z tym na stronie producenta, bo niejednokrotnie można kupić nieoczywisty rozmiar łańcuchów, który będzie pasował na wasze koła. Dość trudno jest spotkać konkretny, czasami dość trudno jest spotkać konkretny ten, który szukacie. Natomiast mi się udało ten zestaw i akurat dzisiaj udało mi się kupić drugi zestaw łańcuchów. Troszeczkę inny, ten jest 250-255, kupiłem drugi, ale obydwa pasują rozmiarem na moje koła. No i generalnie zbliżam się do pełnej gotowości, jeżeli chodzi o nasz wyjazd do Finlandii i Norwegii. Ten wyjazd będzie już wkrótce i każdy dzień będzie wysyłany filmik z tego. Także ja za chwilkę pójdę, pokażę Wam, jak te łańcuchy się zakłada. Oczywiście nie będę na asfalcie jeździł z tymi łańcuchami, natomiast pokażę Wam, jak to łatwo się zakłada i jak się łatwo demontuje. Oczywiście w warunkach mroźnych, w warunkach śniegu będzie to dodatkowo utrudnione ze względu na chociażby temperaturę czy włażący w ręce śnieg. No ale myślę, że nie będzie to aż takie trudne, chociażby ze względu tego, że jest ułatwiony montaż tych łańcuchów i nie trzeba ich jakoś tam skomplikowanie naciągać. Tutaj ten system ma to ułatwić. Na razie tyle, za chwilkę się widzimy przy samochodzie.
No i dobrze, mamy samochód, mamy łańcuchy. Ja go teraz odstawię troszeczkę od krawężnika, podniosę zawieszenie, no i pokażemy, spróbujemy dopasować te łańcuchy do tych kół. Według etykiety pasują idealnie do tego rozmiaru 255 45 R20, natomiast zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. Także do dzieła. No i dobra, ja nie będę zmieniał widoku kamery, dlatego że nie chcę bez potrzeby tu kręcić. Natomiast tak, te spineczki wszystkie to sobie na razie zostawię, ja to później przeczytam instrukcję obsługi, bo jeszcze nie przymierzałem tych łańcuchów, nie czytałem tego wszystkiego. Tam są jakieś, tam jakiś worek później na używane te łańcuchy, żeby to schować, żeby to nie ciekło. Tu są jakieś rękawiczki foliowe, także ja sobie to później ogarnę. Natomiast skoncentrujmy się teraz na tych łańcuchach, bo to jest gwoździem programu. Wiadomo, to jest wszystko pokręcone. Trzeba to rozpiąć. Trzeba to jakoś tu sobie mniej więcej przeprowadzić. No i co? No i męską tą końcówką tej linki od przodu zajeżdżamy za koło. Przede wszystkim najpierw sobie spinamy to tutaj w górnej części tą linkę. Jak już mamy w tylnej części tą linkę tutaj spiętą, wyrównujemy sobie tą linkę, żeby była z tyłu koła w miarę równo, a później te wszystkie części łańcucha również w miarę możliwości równo przeciągamy sobie na tą stronę koła. Na pewno nie da się tego źle założyć. Wszystkie oczka są oznaczone, także nie ma tutaj raczej problemu ze złym montażem. Natomiast oczywiście w związku z tym, że jesteśmy w warunkach jak najbardziej nie do tego stworzonych, czyli beton, to wszystko nam tutaj raczej stwarza problemy ze względu na inną przyczepność chociażby łańcucha do podłoża. Będzie nam raczej sprawiać problemy niż w dziczy, no ale warto to najpierw sobie teraz przećwiczyć niż później się nie wiadomo jak uczyć. Dobra, jest to mniej więcej równo. Oczywiście tu zaraz sobie to jeszcze odrobinkę podrównamy, żeby to wszystko było jak najlepiej to powinno być. No i co? Tutaj mamy taki jakby kawałek łańcuszka plastikowy. Ten jakby kawałek plastikowy łańcuszka wchodzi tutaj w to takie jakby kołko zębate. I za to jakby kółko zębate zaczepiamy wspomniany wcześniej jeszcze w domu kawałek gumy. No i tak to wygląda. Generalnie, teoretycznie nie powinniśmy mieć już żadnego z tym problemu. Natomiast zaraz się przejadę do przodu, do tyłu. Zobaczymy jak to się zachowa. Może kamera uchwyci, że to się coś naciągnęło bardziej.
Nie wiem, ogólnie odsunę to. Troszeczkę będzie to, może tak będzie widać. Przejadę kawałek do tyłu, przejadę kawałek do przodu. Zobaczymy, jak to będzie. No i jak to wyszło? Coś tu się jeszcze naciągnęło? Nie wiem, nie widzę. No ale tak. Tu się troszeczkę obluzowało. Tu troszeczkę się obluzowało. Podejrzewam, że jakby tak się przejechać tym trochę bardziej, to będzie ok. Niemniej jednak, jak to niektórzy mówią, wygląda to spoko. Wygląda to spoko. No to na pewno tutaj u mnie dużym ułatwieniem, nie tylko u mnie, ale dużym ułatwieniem jest pneumatyczne zawieszenie. Dzięki czemu tutaj tą szczelinę mamy trochę większą w tej chwili po podniesieniu go. No i tak, co jest ważne, że tu nie haczy łańcuch, bo jest widać jeszcze dość dużo do tutaj tego górnego elementu montażowego zwrotnicy. No i wszystko tu wygląda całkiem spoko. Przynajmniej tak to na razie wygląda. Mam tutaj troszeczkę, tutaj troszeczkę wisi, ale to się wszystko ponaciąga podczas jazdy i nic nie będzie na pewno terkotać. Wygląda to całkiem spoko. Jestem zaskoczony, że to tak dobrze wygląda i to tak dobrze w sumie szybko się zakłada. No, ile mi to zajęło? Może 2 minuty tak naprawdę, no chociaż wiadomo, no tu chociaż ze względu na temperaturę te warunki są bardzo sprzyjające. No nic, spróbujemy to teraz zdjąć. Zobaczymy, czy to równie szybko idzie. Także zobaczmy. No ja to teraz z powrotem tutaj zaczepiam. Cyk. No i tak złożone na pół, można powiedzieć, łańcuchy wracają z powrotem do opakowania. No później sobie przeczytam, do czego są te wszystkie spineczki takie, te plastikowe, ale według tego, co tutaj wydaje mi się, że jest na opakowaniu, no to te okrągłe spineczki, to one są, zgaszę światło, to one są tutaj do zapięcia. No, mi się wydaje, że to tylko i wyłącznie kwestia estetyki, chociaż ten grzybek jest tam od drugiej strony, to może żeby chronić oponę, to też jest, trudno powiedzieć. Także tak, ciekawe też, jak to w ogóle się montuje, czy to jest zdejmowalne, jeżeli się to założy, bo nie ukrywam, że będę chciał te łańcuchy sprzedać, jak skończę podróż, czy skończymy podróż. No nic, fajnie było. Później wieczorem jadę po drugie takie łańcuchy, bo dzisiaj udało mi się kupić w przystępnej cenie. A zaraz zabieram się za inną pracę przy samochodzie. Ogólnie przygotowania, jeszcze raz przygotowania, także do zobaczenia w kolejnym filmiku, w kolejnym materiale. Na razie, hejka.